Po 4 długich latach oczekiwania wróciły Mistrzostwa Europy w speedcubingu. W 2018 roku to Hiszpania przywitała najlepszych zawodników ze Starego Kontynentu. W tym roku gospodarzem była Dania, a arena zmagań zorganizowana została w jej stolicy. Do Kopenhagi wyruszyłem z Warszawy, ale wszystko po kolei, bo na zawody nie leciałem sam. Razem ze mną bohater planów Przemysław Kaleta. Mamy opóźnienie aktualnie 1 godziny. Jesteśmy już na lotnisku Chopina w Warszawie. Flip. No ale bo układałem na... Mijaliśmy też Tymona Kolaśnickiego, więc Tymon też prawdopodobnie z nami tym samym samolotem leci. Masz tą parę. O Jezus, no. No to też krawędź do tyłu. Cyk, cyk, cyk. I masz Divi. Może nie umiesz. No nie, co ty robisz? Cofnij ty. Jak tylko uda nam się poczekać te 3 godziny już do samego samolotu, to będziemy wam relacjonować dalej, jak minął nam sam lot. Była to moja druga w życiu podróż samolotem, więc nie ukrywam, lekki stres był, a wiązało się to dodatkowo z tym, że na plecach miałem ponad 9 kg sprzętu fotograficznego, ale na szczęście podczas kontroli wszystko przebiegło pomyślnie, tak jak sam lot. I jako, że wylądowaliśmy dosyć późno, to od razu udaliśmy się do hotelu, a w nim nie trzeba było długo czekać na objęcia Morfeusza. To oficjalnie zaczynamy pierwszy dzień zawodów. Teraz udajemy się właśnie już w stronę samej hali zawodów. Dzisiaj konkurencja już, która aktualnie trwa, czyli konkurencja FM, w której mamy dość silną reprezentację. Między innymi tegoroczny mistrz Polski Cyprian Kalbarczyk, potem KROK, w której też konkurencja niezwykle zacięta. Będziemy też mieć konkurencję Megamix, w której stanie Jan Zych, który w predykcjach jest typowany dosyć wysoko. Konkurencja Square One, czyli Max Siał i Michał Krasowski. Oraz finał konkurencji 4×4 bez patrzenia. Jest to pierwszy finał dzisiejszego dnia. Ale już jeżeli chodzi o samą relację, to pewnie zobaczymy się już podczas rejestracji. Adam, all the way here. Yeah, here you are. dostaliśmy już swoje identyfikatory i wchodzimy na salę. No chyba jedna z największych sal, w których byłem. Walbihallen pomieściła prawie 600 zawodników, a w tym naszą bardzo liczną reprezentację. No i idziemy już do naszego polskiego stolika. Jest tutaj cała reprezentacja. Rogal, Huber, Rati, siema, witam. Otwarcie zawodów niczym podczas przemarszu drużyn olimpijskich. Show skradł reprezentant Irlandii. A jak już o show mówimy, w ogóle też jest kapitalny live. Cała ekipa do live'a jest już po prostu tutaj zaangażowana. Live, który jeżeli nie byliście na zawodach, na pewno mieliście okazję śledzić. Polska reprezentacja już się tutaj zbiera. Dokładnie tak. Mamy Michała Bogdana, nie w bluzie stafowej co prawda, ale w szarej bluzie zawodniczej. Startujesz? W multi, oddałem jest multi. I teraz jest podział na 2 grupy, bo jest sala mała i po prostu jest 2 grupy. Obok mamy tory kolejowe, więc dosłownie jak jest otwarte okno, to obok jest tor kolejowy, więc albo będzie cholernie duszno, albo cholernie głośno. No i jest straszny bałagan, nikt nie wie o co chodzi, gdzie mamy iść, co mamy robić, nie mamy jednoznacznych odpowiedzi, także jest zabawnie. Myślę, że jakby Brizonowej ekipie zaproponowali 2000 na rękę, to byśmy zorganizowali to jak trzeba. Dokładnie, byśmy ogarnęli samoloty z Kopenhagi do Poznania. Tak. Polskie zawody przyzwyczaiły do tego, że stoją na bardzo wysokim poziomie, no zatem nic tylko obserwować to, co się będzie działo i miejmy nadzieję, że wszystko to jednak zakończy się z dobrym rezultatem. Sala do multiblinda ulokowana była kawałek dalej. Sala mała, ale kontrowersje spore. A te po finale 4 dnia dotyczyły zawodników ze Stanów Zjednoczonych, którzy licznie pojawili się na zawodach w Kopenhadze. Na zawodach pojawił się także obecny rekordzista świata w konkurencji OHAM, Patrick Pons. Co prawda tej konkurencji nie ma dzisiaj, czy tego pierwszego dnia, no ale pewnie będziemy śledzić jego zmagania w dniach kolejnych. Co prawda, jak już pewnie wiecie, zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych nie są liczeni do tabel medalowych tych mistrzostw, jako że są to mistrzostwa Europy. Ale jak się okazało, to stwierdzenie nie jest tak oczywiste dla wszystkich, a dyskusja wokół tego zagadnienia po zawodach była tak gorąca, że już podczas samych zawodów... Generalnie dosyć ciekawa sytuacja, bo jest alarm przeciwpożarowy się włączył. Nikt nie wie o co chodzi. Fajnie. Pewnie to jakiś fałszywy alarm, miejmy nadzieję. Jongens, Euros has been cancelled.
popłoch bardzo mocny. Wszyscy zawodnicy opuszczają salę dość szybko. Przyznam wam szczerze, no nie tak miało się zacząć ten pierwszy dzień zawodów. Ale dobra, ludzie wracają. Nie trwało to długo. Na pewno to spowodowało pewnego rodzaju obudzenie na sali, bo miałem wrażenie, że dużo ludzi już przysypiało. Nie trwało to długo, także zawody mogą być kontynuowane. W zegarze weszliśmy do finału w czwórkę, a no niestety są tylko 2 rundy w zegarze. Co poza tym? No mieliśmy... Wszystko idzie przed czasem, także była dłuższa przerwa. Nie jest źle. Zobaczymy, co będzie dalej. Polska górą. Polska górą. To hasło stało się nieodzownym elementem startów Polaków na zawodach w Danii. Podłapali je nawet zagraniczni zawodnicy, którzy po zawodach chętnie dopytywali się, co ono dokładnie znaczy. Ale wracając... Po pierwszej grupie Megamixa Janek jest na pierwszym miejscu, ale na razie startowali w niej słabsi zawodnicy, a Janek startował w niej z tego względu, że bierze udział w konkurencji FM. W pierwszej rundzie poszło mi dosyć dobrze, zrobiłem średnią jakieś 35, jestem zadowolony, dziękuję. A w kolejnych grupach m.in. Magda Pawisz, Sean Moran z Wielkiej Brytanii. No i zobaczymy, na którym miejscu finalnie Janek plasuje się po tej pierwszej rundzie. Po pierwszej z 3 rund mistrz Polski w konkurencji Megamix uplasował się na pierwszym miejscu. Właśnie z pierwszej próby w konkurencji Multiplane wrócili nasi zawodnicy. Zaraz postaram się ich zapytać, jak im poszło, bo tam mieliśmy też kilku naszych reprezentantów. Najlepszy z nich Krzysiek Bober, potem Kamil Przybylski, no i oczywiście Michał Bogdan. Krzysiek 36 punktów, drugi jest Daniel Wolin, 32 punkty, minutę szybciej niż Bodek. No i tak podium i potem Kamil w okolicach 0 punktów, nie wiem ile dokładnie, ale w okolicach 0, tam miał dużo DNF-ów. Generalnie 2 zapomniane, 3 poza czasem, więc tak naprawdę 2 DNF-y takie faktycznie na układaniu. Jest pierwsze miejsce, duży stres, no jednak duża ulga. Tak samo Michał, który jest trzeci, bardzo duża ulga, nie wiem jak Timo chwila, chociaż jestem pierwszy, bo mam 36, Timo brał 35. Jak Timo? Timo 23 punkty zrobił. Dobra, no to jest to. Czyli na razie jestem trzeci. Okej. Poza tym no warunki zupełnie inne, ale z drugiej strony pocieszam się tym, że moja ostatnia próba poza Polską w multi to było jakieś 20 punktów, więc jest dobrze, a jutro będzie jeszcze lepiej. Na razie Polakom idzie bardzo dobrze w tych zawodach. Po pierwszych rundach Janzych też jeszcze na pierwszym miejscu, Krzysiek Bober na pierwszym miejscu, Hubert Hanusiak też bardzo wysoko w konkurencji Clock, Michał Krasowski bardzo wysoko w konkurencji Square One, Cyprian Kalbarczyk, Radomił Baran na pierwszym miejscu w konkurencji FM. No to Polacy, no co by nie powiedzieć, naprawdę piastują bardzo wysokie miejsca w pierwszych rundach na Mistrzostwach Europy. To tylko pokazuje, w jakiej formie na Euro jest reprezentacja Polski, a do głosu nie doszedł jeszcze Tymon Kolasiński. Trwa jeszcze pierwsza runda konkurencji 6×6, co prawda Tymon zakończył już swoje ułożenia, a te ułożenia dają mu jak na razie pierwsze miejsce, tuż za nim Kieran Bichan. Nie tylko warunki, w których przeprowadzone były konkurencje bez patrzenia, budziły zastrzeżenia wśród zawodników. Organizatorom dostało się także w konkurencji FM. Zakończyła się druga próba FM-a, Cyprian 22. Idziemy sprawdzić, jak poszło Radomiłowi Baranowi i mamy tutaj Wojtka Rogocińskiego. Jak się poszło, Wojtek? No lepiej niż w pierwszej próbie, 24, ale Scrum był też trochę lepszy niż w pierwszej próbie, więc no powiedzmy, że jestem tak samo zadowolony z... Jak układanie w takich warunkach właśnie? No nie jestem przyczajony, nie mogę powiedzieć, żeby to było dla mnie obojętne, bo jednak trochę mi przeszkadza ten hałas, ale miałem te 2 próby, żeby się dostosować, żeby w trzeciej próbie dać sobie wszystko teraz. Uważam, że układam troszeczkę poniżej moich możliwości, ale nie ma się co przejmować, moje pierwsze Euro, więc liczy się po prostu dobra zabawa i obecność, a wyniki w drugiej kolejności dzisiaj. Okej, 24, więc nie jest najgorzej, no bo 24 to jest dobry wynik, ale Scrum był dobry, więc podejrzewam, że słyszałem parę osób już tutaj też miał dobry wynik, więc podejrzewam, że to będzie taki wynik średni raczej na ten Scrum. W sensie tam chyba Cyprian zrobił 22, z tego co słyszałem, więc mamy remis, ja i on po 2. A nie wiem jak obcokrajowcy, ale naprawdę na pewno na tym Scramblu można było zrobić dużo. Dużo zrobił Theodor Nordstad, reprezentant Szwecji, który swoimi 2 pierwszymi wynikami wyprzedził zarówno Cypriana, jak i Radomiła. Zatem wszystko miało rozstrzygać się w trzeciej próbie, ale przed tym poznaliśmy wyniki pierwszego finału. Dzień dobry, jesteśmy po rozstrzygnięciach z konkurencji 4×4 bez patrzenia. Zwyciężył Daniel Wolin z nowym rekordem Europy. Another record. Where is the limit for you? I think Stanley Chapel is the limit. With the world record, I'm still unfortunately far behind him. He's ridiculously good in big blind.
No ja zakończyłem na 4. miejscu. No przyznam, że trochę warunki układania mnie... Nie wiem jakie jest dobre słowo. Szedłem sobie na tą specjalną salę i zobaczyłem, że wchodzimy na siłownię. Byłem trochę skonsternowany, myślałem, że może zabieramy coś stamtąd, ale nie, organizatorzy zaczęli przesuwać jakieś hantelki, maszyny, ustawiali tam stoły, karty rozłożyli na jakiejś macie do crossfitu, tam właśnie odkładaliśmy kostki. No, mogłem sobie przynajmniej zrobić bicka między ułożeniami, to jest jakiś pozytyw, ale no moje stanowisko to dosłownie stół pomiędzy takimi pachołkami, gdzie się kładzie sztangę na przysiad. No wiecie o co chodzi, zapach gumy, pełno jakichś ciężarków, handli leżących dookoła. I ja jestem wybitnie zdegustowany. Trwa ostatnia runda konkurencji Fewest Smooth Challenge. Jest to ostatnia próba, czyli zarazem finał. Czekamy na rozstrzygnięcia. Mamy dwójkę Polaków piastującą drugie miejsce. Jest to Radomil Baran i Cyprian Kalbarczyk, którzy mają 22 i 24 ruchy. Przed nimi jest reprezentant Szwecji, który ma tych ruchów 22 i 23. A zatem czekamy, co zrobią Polacy w tej ostatniej próbie i czy Szwed jednak swoim rozwiązaniem ich pokona. No musimy czekać, pozostało jeszcze 46 minut do ostatecznego rozwiązania, także zobaczymy jak spiszą się Polacy. Cyprian zrobił Enera. Idziemy do Cypriana. Cyprian, co tam się wydarzyło? 22. Ener. I co myślisz, że jest to do pobicia? Myślę, że jest, ale pod warunkiem, że znajdzie moje rozwiązanie. Cyprian chodzi jak naelektryzowany, po prostu nie da się go usiąść sobie, Cyprian, usiąść sobie jeszcze trochę. W ogóle oddał specjalnie szybciej, żeby nacieszyć się i teraz czeka na wynik Radomila Barana, no, który tam dzielnie walczy z tyłu, jest oddalony od nas naprawdę o 3 stoły. Zostały 2 minuty i 45 sekund. Zakończyło się, ale co tam się wydarzyło? Idziemy zobaczyć. Ener? Gratulacje. Jakaś średnia? 22,67. Ile to odniósł? Nie, DNF. Kurde, Radomił odparł. And you? 24. Okay. Bit settled, I have 15. Czy ja wygrałem? Czy ja wygrałem? To jest Cyprian Czy ja wygrałem? Tak. Zaraz, żeby wygrać ze mną, to ktoś musi mieć 17. Nie no, to wygrałem. Nie no, poczekaj chwilę. Chyba. Jeżeli nie będzie DNF-a, bo jeżeli będzie DNF, to wiecie. No. Wpisują kolejne wyniki, czekamy, już mamy potwierdzonego Enera w wykonaniu Cypriana. Skomplikowane rozwiązanie było dla Ciebie? Muszę powiedzieć, że tak, ponieważ nie spodziewałem się, że uda mi się skrócić jeden ruch. Kiedy miałem już gotowe rozwiązanie, 23 ruchy, wyrównany rekord Polski, to tak po prostu popatrzyłem na kostkę, na moją sytuację i tak pomyślałem, dobra, w sumie jak podejdę do tego z innej strony, to może będzie krócej, no i było. Ale to nie jest coś, co się standardowo robi w FNL. To co, Przemku? Oficjalnie zamykamy ten pierwszy dzień zawodów Mistrzostw Europy 2022 w Kopenhadze. Zakończenie tego dnia no chyba najpiękniejsze, jakie mogliśmy sobie wymarzyć. Cyprian Kalbarczyk już z potwierdzonym złotem, o czym już Wam wspominałem. Do tego okraszony rekordem Polski, co nie jest wcale takie proste do wykręcenia. Jest, bym powiedział, nawet bardzo trudne do wykręcenia. Co więcej, podobno ten scramble był wyjątkowo trudny. No pokazuje, jak Cyprian jest mocny, jak dużo poświęcił właśnie tej konkurencji, no i że zasłużenie wiedzie w niej prym. No chyba inaczej tego się nie da podsumować. No to tym miłym akcentem kończymy ten pierwszy dzień. Widzimy się jutro i myślimy, że będą podobne, jak nie lepsze rezultaty, chociaż o te lepsze to ciężko sobie wymarzyć. Rozpoczynamy drugi dzień zmagań na Mistrzostwach Europy w Kopenhadze. Za mną zawodnicy startują w pierwszej dzisiejszej konkurencji, czyli w kostce 5×5.
Nasi zawodnicy oddali już kostki do mieszania w innej z konkurencji, czyli w konkurencji multi-blind. Liczymy na to, że będzie całe podium obsadzone w Polakach. Przypomnę, że po pierwszej próbie, pierwszy jest Krzysiek Bober, trzeci Michał Bogdan. Chce do nich dołączyć Kamil Przybylski, a dzisiaj się będzie działo jeszcze dużo więcej. Pierwsza runda konkurencji 4×4. Też będziemy obserwować Tymona Kolasińskiego w konkurencji 5×5, gdzie też mamy aspiracje medalowe, więc będzie się dużo działo. Pierwsza runda konkurencji 5×5 za nami. Do drugiej rundy weszło 9 Polaków. Najlepszy z nich Tymon Kolasiński zajmuje pierwsze miejsce. Chyba zaczęła się już właśnie konkurencja multi-blind. A ta przyniosła nam kolejne medale, złoty i brązowy, a ten drugi był naprawdę wyjątkowy. Czuję wielką ulgę, bo po 12 latach układania mam pierwszy medal na zawodach rangi wyższej niż PN-y. Więc takie wymęczony brąz smakuje jak złoto po tym jeszcze, jak taki spadek formy miałem w ciągu ostatniego miesiąca, więc no to mnie satysfakcjonuje. Kurde, stres był, myślałem, że jest lepsze, nie? Myślałem, że jest jakieś 46, po czym oczywiście nie nagrało mi się, wywaliło mi nagrywanie, ale 43/50, o czas się poprawiłem. Pod koniec jak Bodek podobno zrzucił kamerę czy coś, trochę mnie to wybiło z rytmu. Jedna zapomniana. Miałem wrażenie, że scramble są słabe, nie wiem jak ty, Kamil, ale tam były takie obroty co chwilę, nie? Nie było. Ja dobrze wszedłem w zonę, czułem, że wchodzi fajnie. No gigantyczny stres, nie? Po tej pierwszej próbie. Ale jak wiesz, dobrze weszło memo, ręce spokojne. No nie wiem, czułem się tak samo pewnie jak w tej próbie na 46 na pewno. Po prostu raz zdejmujesz opaskę, jest 10 rozwalonych, a raz są wszystkie, nie? Jednej zapomniałem, siedziałem z nią na końcu. Jakbym ja sobie przypomniał, to bym był drugi. No cóż, zobaczymy. Teraz blind za godzinę czy lepiej. Czas na krótką sondę z Tymonem Kolasińskim. Ilu Polaków będzie w pierwszej dziesiątce? Czego? Pierwszej rundy w Pyrce. Aha, w Pyrce, to w sumie nie wiem. No, pewnie sporo. W trójce było wiele łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Koniec sądy. Na Pyramingsa jeszcze nie czas. Czas na rozstrzygnięcia w drugiej konkurencji blinderskiej. 5×5 bez patrzenia. Znów w otoczeniu handl i sztang Kamil Przybylski mierzył się z rywalami nie tylko na liczbę powtórzeń w wyciskaniu, ale także na najszybsze ułożenie. Jak go podnosimy, to się umówmy jak go podnosimy, bo jest ciężki kawał pyka, więc... Prawie zrobiłem overall PB na ostatnim, zostały 3 wingsy. 4,58 mam udany. 14 DNF? I got 420 DNF on last one. That would have been overall PB. Walin over 5. Wygrałeś? No pewnie tak. No, na ostatnim 3 wingsy mi zabrakły, żeby zrobić overall PB strzał. Teraz czułem się dużo pewniej. No też piątkę można lecieć dużo bardziej bezpiecznie. W pierwszym ułożeniu zrobiłem 4,58 i nawet kostka była ułożona, więc wiedziałem, że mogę sobie poszaleć na dwóch kolejnych. Ten drugi dzień już powolutku zmierza ku końcowi. Tak naprawdę to, co nam zostało, to pierwsza runda konkurencji z Cube i półfinał konkurencji Megaminx, ale to, co najbardziej cieszy dzisiejszego dnia, to konkurencje bez patrzenia. Złoto Krzysztofa Bobera, brąz Michała Bogdana w konkurencji multi-blind, no i to, co wydarzyło się przed chwilą, czyli złoty medal dla Polski w konkurencji 5×5 bez patrzenia w wykonaniu Kamila Przybylskiego. Wynik, który mógł troszeczkę zaskoczyć, bo jednak dużą zaporą mógł być Daniel Walin, jednak Kamil zrobił swój rekord życiowy 4,58, który zagwarantował mu pierwsze miejsce. Sukces niesamowity, tym bardziej to cieszy, że na 4 zakończone konkurencje to w 3 Polacy zdobyli jak na razie 3 złote medale i 1 brąz. I jeszcze zostaje na konkurencję z Cube, Megaminx, no i jestem ciekaw, co przyniesie jutro. Jeszcze nieoficjalnie, ale z tego co wiadomo, to Czarek Mach swoją średnią. Jesteś na pierwszym miejscu? Nie wiem, tak słyszałem, tak mi Łukasz powiedział, ale nie znam czasów innych osób. Scramble było ok i jakimś cudem nie zwaliłem aż tak mocno, w sensie trochę wiadomo, że tam się ręce trzęsły i tak dalej, ale dało radę całkiem dobre ułożenia zrobić i wyszło mega stabilnie, bo miałem 4 ułożenia, 2,50 coś.
Przed chwileczką zakończyła się pierwsza runda w konkurencji Scube, konkurencji, która jest iście polska, a to przełożyło się na wyniki po pierwszej rundzie. Na pierwszym miejscu Cezary Mach, na trzecim miejscu Michał Krasowski, a na 14 miejscu Łukasz Burliga. A dwójkę Polaków na podium rozdzielił Zain Kanani, Amerykanin, który aktualnie piastuje rekord świata zarówno w średniej, jak i w singlu właśnie w konkurencji Scube. I tą informacją kończymy ten dzień. Widzimy się jutro. Cześć! Zaczynamy trzeci dzień zmagań na Mistrzostwach Europy. Dzisiaj znajdujemy się przed halą zawodów. Właśnie skończyła się konkurencja 3×3 jedną ręką, a w niej Karol Zakrzewski na 5. miejscu ze średnią 11,71. Trwa konkurencja 2×2, a przed nami jeszcze kilka konkurencji, których nie było. Właśnie m.in. to 2×2, no i upragniona dla wszystkich konkurencja, czyli 3×3, w której i ja wystartuję. Jeżeli chodzi o finały, to dzisiaj zakończymy konkurencję 6×6 i 7×7, a w niej Kieran Bichan i Tymon Kolasiński staną naprzeciwko siebie. Zobaczymy, który z nich wygra tą walkę z nerwami. Idziemy do środka. Czas na podsumowanie tego, co działo się w pierwszej rundzie konkurencji 2×2. No chyba bez zaskoczeń Zain Kanani na pierwszym miejscu ze średnią 1,29. Choć zawodnik ze Stanów Zjednoczonych kręcił głową po każdym z ułożeń, co może wskazywać na to, że nie był do końca zadowolony ze swoich solwów. Na drugim miejscu Antoni Paterakis ze średnią 1,61. Najlepszy z Polaków Piotr Tokarski aktualnie zajmuje 8. pozycję. Sonda z Tymonem była naprawdę krótka, ale jeszcze krótsze było jego pierwsze ułożenie w konkurencji 3×3. Jesteśmy na gorąco po pierwszej rundzie konkurencji 3×3. No i przyznam wam szczerze, pierwsze ułożenie Tymona Kolasińskiego rozbudziło nam salę. Singiel 3,97 to zarazem nowy rekord Europy i trzecie ułożenie poniżej 4 sekund na świecie, jeżeli chodzi o pojedyncze ułożenie kostki 3×3. Posłuchajcie to, co Tymon mówił po tym ułożeniu. Ułożyłem nieźle FTL-a i dostałem skipa po prostu. A jak reakcja, jak po pierwsze ułożenie, otwarcie Euro w 3×3? Sala wybuchła. No tak, to było niesamowite. No, w poczekalni już nikt nie siedział, tylko czekali, żeby się dowiedzieć, jaki wynik. Och, no chyba co by lepszego otwarcia nie mogłeś wymarzyć, co? No nie. Oczywiście średnia mogła być lepsza, ale single jest przepiękny. Jesteśmy po konkurencji 5×5, kiedy jedni się cieszą, drudzy przeżywają koszmary. W takiej sytuacji jest Przemysław Kaleta, który niestety jest N+1, czyli jako ostatni nie dostał się do finału konkurencji 5×5 i tam go nie zobaczymy, ale na pierwszym miejscu po drugiej rundzie konkurencji 5×5 jest Tymon Kolasiński. Za chwilkę zaczyna się druga runda konkurencji Scube, a dokładnie najlepsi zawodnicy, którzy w niej będą startować, siadają przy stagmatach, także my lecimy zobaczyć, jak idzie Cezaremu Machowi. Nieźle było, bo w sensie miałem na trzecim scramblu, dostałem 4. scrambla, przez jak robiłem 4, to nie dość, że nie wystartowałem timera, to był powtórzony scramble, no bo tak to bym miał DNF-a, ale dostałem ekstra. Co śmieszne, to na 4. znowu nie wystartowałem timera, ale już był DNF, ale się udało jakoś na ostatnim wytrzymać, że tam mam jakąś niską 3 średnią, więc będzie finał. To jest git. Trzeci dzień zawodu wieńczyła konkurencja pod patronatem marki Rubix. 5-osobowe drużyny z 16 europejskich państw rywalizowały ze sobą w sztafecie. Selekcja zawodników i ich kolejność startów zależała od ich oficjalnych wyników. I tak w polskiej reprezentacji znaleźli się Karol Zakrzewski, Bartłomiej Owczarek, Łukasz Burliga, Magdalena Pabisz i oczywiście Tymon Kolasiński. A pierwszym rywalem była drużyna z Łotwy. Wśród dopingu publiczności dobitnie przebijało się hasło Polska górą. I w myśl tej frazy Polska wygrała z Łotyszami, a w kolejnej rundzie czekała już na nich reprezentacja Wielkiej Brytanii, która wygrała ze Szwajcarią. Tutaj warto wspomnieć, że wszyscy zawodnicy układają na tych samych kostkach marki Rubix. Druga runda znów dla Polaków, chociaż po pierwszym ułożeniu na prowadzenie wyszli Brytyjczycy. Ale to późniejsze ułożenia naszej dwójki zawodników nie dało im szans. 4. ułożenie natomiast dodało wiary wyspiarzom i wszystko rozstrzygać się miało na końcu. Ale na końcu naszego stołu zasiadał Tymon Kolasiński. Więc o wynik mogliśmy być pewni. W kolejnej parze trafiliśmy na Francję, która eliminowała kolejno Włochów i Hiszpanów. Dwie reprezentacje, które dopingiem nie odstawały na krok naszym okrzykom.
Trzecie starcie i znów nie najlepszy początek, ale w potyczce z Francją do ułożenia nie musiał przystąpić Tymon. Zatem wynikiem 3-1 Polska awansowała do wielkiego finału. A w nim nie kto inny jak Niemcy, których droga do finału prowadziła przez Węgry, Holandię i Szwecję, a ci ostatni w starciu o trzecie miejsce z reprezentacją Francji w wielkim stylu wywalczyli brąz. A finał? Mimo tego, że Polacy przegrali ostatecznie finał, zdobywając srebro, ale to potyczka Polska kontra Niemcy mogłaby zostać napisana na łamach historii piłki nożnej. Kilka takich starć już było, ale kibicowanie w speedcubingu na krok nie odstępowało temu, co mogliśmy znać z piłkarskich boisk. Polska ostatecznie srebro, tutaj bohaterem mógł być Karol Zakrzewski, którym ostatnim ułożeniem podtrzymał ducha narodu, bo gdyby przegrał, to faktycznie mogłoby się to szybciej zakończyć. Dzisiaj też dwa kolejne złote medale, 6x6 i 7x7 na konto Polaków, czyli w sumie na 6 zakończonych konkurencji Polska zdobywa 5 zł, także Tymon Kolasiński dołożył od siebie to, co mógł zrobić najlepiej, czyli pokonał Kirana Bichana, czyli to, o czym mówiliśmy, starcie dwójki faworytów na korzyść Polaka. No to co, kończymy dzisiaj ten dzień, no i widzimy się jutro. Czwarty dzień zmagań rozpoczynamy z miejsca, które wczoraj było naprawdę gorące. Strefa kibica wczoraj była rozgrzana do czerwoności. Za mną trwa właśnie konkurencja 3x3, a dokładnie druga runda. Dzisiaj ostatni dzień zawodów, czyli finały we wszystkich konkurencjach. Praktycznie od godziny 12:50 do godziny 16:00 nieprzerwanie rozgrywane będą wszystkie finały, a nas tam nie zabraknie. Krótko podsumujmy to, co działo się podczas drugiej rundy konkurencji 3x3. 4,80 Tymona na zakończenie całej rundy, kiedy oczy wszystkich były skierowane w jego stronę. On tą presję wytrzymał, a my teraz w telegraficznym skrócie drugie rundy konkurencji 2x2, OHA oraz Pyraminx i widzimy się na trzeciej rundzie konkurencji 3x3. Plus 2 za preinspekcję dostałem. 2x2, miałem 15,06. Scramble były takie przeciętne, o wiele gorsze niż w pierwszej rundzie, więc zwłaszcza ostatni. Cieszę się, że zrobiłem na początku 4 dwójki, że miałem luz trochę na ostatniego solwa, ale Scramble były o wiele cięższe. Też w sumie żadnej chyba jedynki nie było, jeśli się nie mylę. Tymon chyba spluzwikował, więc teraz trzeba lecieć w finale i Team Polska. Pierwsze dwa solwy miałem bardzo ładne, a potem trochę na drugim miałem bardzo fajną egzekucję i trochę za bardzo agresywnie poszedłem do trzeciego, więc tam zrobiłem 3,99 i potem już tak raczej ratowałem, więc tam zacząłem 2,4, 2,2, średnia jakaś 2,73, byle się dostać do finału i mam nadzieję, że się pokaże z jak najlepszej strony. Trzecia runda niezmiennie pod dyktando Tymona Kolasińskiego. Do finału awansował jeszcze jeden nasz reprezentant, Łukasz Burliga. Czas na finały w konkurencjach Clock, Scube, Square One, Megaminx, Pyraminx oraz 3x3 bez patrzenia. W tym momencie oddaję głos naszym bohaterom. To jest ten moment. Ja na pierwszym miałem bombę, 7-2 już, nie? Wpisujcie te wyniki. Come on. Hubert jest przede mną. Jest, 5-9-2 nawet. To osoba. Z kolei. Trzecie miejsce nie wydałem. Płynę z górą! Konkurencja delegacka. Polska górą! Były mega dobre scramble, według mnie tam miałem 2,09, dalej 2,1 coś i 2,25, więc to już było świetnie, już na ostatnim 2,96, to już się stresowałem, ale nie wiem, ponoć Łukasz mi mówi, że będzie pierwsze, ja nie wiem, czekamy na wynik. Elias ile? Elias nie wiadomo. Tak, bo on obok mnie siedzi. No jeszcze dużo on został właściwie. Nie, Skoli będzie miał gorsze, bo ja koło niego siedziałem. Ale chyba coś... Bo... To jest no to jest. Kurde, Krasowski poza podium. Ale co? Dobra. Raz, 2, 8, 3, o 9. Teraz najważniejsze. Czekaj.
pokazałeś. Mamy sobie jakieś Europy, Polska górą. Tak, to jest R633 średnia. Ładnie. Dobrze, Polska górą. Czwórka tam czy ona wchodzi, czy nie? Nie. Bo ja widziałem jakąś tam 1,50. No to się rybła. A Moran miał popa. 35, 36 co? Nie wchodzi mi A 3, 6, 7 czy 8. Czy ktoś zna czasy Shona Morana? On w ogóle, on miał popa w ogóle Owczar. jednego. Tak. Miał popa na jednym, ale on się cieszy. Ja nie wiem co układam po tym, przepraszam was bardzo, muszę sprawdzić. Teraz jest dziura, dobra. Ocha nie układasz? Nie? A we FMie było inaczej. Pisała je na początku najlepsze. Moran spisane 37-23. Congrats. Ale było dobrze, to jest chyba moja Prawie. No, łatwo. Polska górą. Drugi był najlepszy. Jest medal, jakby multi zostało ułożone, jestem pierwszy, więc medal jest dobrym dodatkiem. Dużym minusem było też, wylała mi się kawusia, jak rozpoczynałem próby i myślę, że Amelia bardziej zestresowała się niż ja, która mi sędziowała. Pomachajmy Ameli, bo tutaj ona tak świetnie sędziuje, że to jest duża jej zasługa właśnie, o. Więc nie no, generalnie spoko, szkoda, że nie ma nic więcej niż brąz, ale myślę, że za rok albo za dwa, kto wie. Jak widzicie, za mną sala jest pusta, to z powodu tego, że na scenie rozgrywany jest finał konkurencji 2x2, a w niej godnie reprezentuje nas Magdalena Pabisz, która już skończyła swoje ułożenie, bo właśnie podeszła do stolika za mną. Jeżeli chodzi o stan klasyfikacji medalowej, mamy 10 złotych krążków, 3 srebrne i 3 brązowe, a to plasuje nas na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę medali. Właśnie za mną gromkie brawa, prawdopodobnie któryś z reprezentantów albo Holandii, albo reprezentantów gospodarzy wykręcił dobry czas konkurencji 2x2. Well done. Thank you so much. From Poland, congrats. Thank you. Wracając do naszych krążków medalowych, no 3 medale, jeżeli chodzi o konkurencję Pyraminx. Polskie podium, no naprawdę nie mogliśmy sobie lepszego tego dnia wymarzyć. Przed nami jeszcze finał konkurencji 4x4, no i crème de la crème, czyli konkurencja 3x3, na którą wszyscy czekamy. W konkurencji 4x4 Sebastian Weyer nad drugim Tymonem Kolasińskim. Co ciekawe, tych zawodników rozdzielił reprezentant Stanów Zjednoczonych, Ari Randersperson, o którym wspominaliśmy już Wam w podsumowaniu miesiąca. Sprawdźcie koniecznie, czym ten zawodnik wyróżnia się na tle konkurencji. Finał 3x3 to moment, kiedy miejsca przeznaczone na rozgrzewkę pustoszeją, a widownia zapełnia się, aż pękają szwy. Nie inaczej było podczas duńskiego Euro. Właściwy finał poprzedziły ułożenia zawodników ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie byli liczeni w klasyfikacji medalowej. Jednym z nich był Patrick Pons, który średnią 5,59 zapewnił sobie o zgrozo pierwsze miejsce. Ale cóż, reprezentant USA nie może być w końcu mistrzem Europy. Łukasz Burliga na 17 miejscu, a na pierwszym europejskim podium Tymon Kolasiński, dla którego wygrana Ponsa kończyła pasmo 76 wygranych rund w konkurencji 3x3 z rzędu. Było widać niezadowolenie na twarzy nowego mistrza Europy. Dla zawodnika, który zdobędzie tytuł mistrza w konkurencji 3x3, organizatorzy przewidzieli jeszcze jedną nagrodę, możliwość ogłoszenia gospodarza kolejnych mistrzostw Europy, które już za 2 lata i tak Tymon Kolasiński ogłosił, że w Hiszpanii, tak jak w 2018 roku, przyjdzie europejskim zawodnikom walczyć o najważniejsze tytuły. Zakończyły się 4-dniowe Mistrzostwa Europy w speedcubingu, za nami Tymon Kolasiński, Matt Walk,
Patrick Pons, cała śmietanka tak naprawdę speedkeepingu na światowym poziomie. W ostatecznym rezultacie Tymon Kolasiński wygrywa konkurencję 3×3, zgarnął to najważniejsze trofeum. Łącznie Polska zgarnęła aż 19 medali, w tym 11 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. Łącznie do rozdania tych medali było aż 51, czyli Polacy zgarnęli 37% możliwych do zdobycia krążków. Mówiąc krótko, Polska górą. I tym kończymy ten vlog.